Misiowe pudełko, naprawdę proste, bez zadęcia i bez zbędnych dodatków. Jeżeli podobają Ci się takie klimaty i zastanawiasz się, od czego by tutaj zacząć, to pudełeczko jest akurat. Plusem jest także zastosowanie papieru ryżowego, który przykleja się bardzo łatwo i nigdy nie ma na nim zmarszczek. No właśnie, do projektu użyłam 2 papiery ryżowe z misiami oraz krateczkę. Projekt trudny nie jest, ale trzeba przy nim troszkę pokombinować, ponieważ papiery nie pasują idealnie do pudełka. Ale to kombinowanie właśnie jest najfajniejsze, więc zapraszam i zaczynamy. Szlachetna bejca o nazwie Lazur oraz pędzelek szczecinowy. Jeżeli nie masz takiego pędzelka, to nie szkodzi. Do malowania możesz użyć zwykłego pędzelka, a nawet kawałka gąbkowej myjki do naczyń. Lazurem pomalowałam prawie całe pudełko i wysuszyłam. W tym miejscu, gdy biała farba wyschnie, przykleję obrazek z misiem. Dzięki białemu podkładowi zachowa on swoje naturalne kolory. A papier ryżowy przyklejamy klejem do deku. Powierzchnię smarujemy klejem, przykładamy obrazek i potem obrazek klejem smarujemy od góry. Obrazek można dociąć idealnie przed przyklejeniem, bądź poczekać aż wyschnie i wtedy papierem ściernym tą nadmiarową część obszlifować. To jest lakier akrylowy matowy. Całe pudełko jeden raz dokładnie z każdej strony lakieruję. A to jest papier ryżowy w kratkę. Zaraz przykleję go na pudełko, ale zanim to zrobię, przykleję wieczko do dna pudełka. Dzięki temu będę pewna, że podczas przyklejania ono mi się nie otworzy. Boczny kawałek papieru przyklejam w całości. Jedna część przechodzi z wieczka na denko. Ten sposób jest łatwy, szybki i od razu kawałki papieru na denku i dnie są do siebie idealnie dopasowane. Jeżeli papier przyklei się nierówno albo będzie gdzieś wystawał, to nie szkodzi, bo to wszystko za chwilę zamalujecie albo obszlifujecie papierem ściernym. Ale papier rozcinamy albo obszlifowujemy wtedy, kiedy klej dokładnie wyschnie. Papier, który używam do takiego szlifowania, to mniej więcej jest 200, czasami 240. Normalnie tego nie robię, ale w tym projekcie papier ryżowy podmalowałam na brązowo. I ten brązik delikatnie osłabił i postarzył mi kolory na papierze ryżowym w kratkę. Przed kolejnym etapem zdobienia pracę jeszcze raz polakieruję lakierem akrylowym matowym. Do uzupełnienia tła użyłam takich 4 kolorów: czarny, szary, brązowy i beżowy. Ale czarny i beżowy w tej pracy to podstawa. Taśmą malarską odcinam obrazek, żeby go nie pobrudzić i jedziemy. Dorabianie tła to zawsze jest jakiś rodzaj drogi przez mękę, ale jeżeli lubicie tego typu retro klimaty, to dobranie tła nie musi być w punkt. Ważne, żeby pasowało klimatem i było tak dobrane mniej więcej. No cóż, mam do tego takie luźne podejście, ponieważ za chwilę całą pracę dokładnie schlapię różnego rodzaju kropeczkami. I większość niedociągnięć kolorystycznych, które w tej chwili widzicie, po prostu w tym tłumie zginie. Boki wieczka przemalowałam na prawie czystą czerń i górę mogę już zostawić do wyschnięcia. A to jest pędzelek gąbkowy i czysta czarna farba. Farby nabieram na pędzelek odrobinę, wypisuję to na kartce i teraz mogę pędzelkiem objechać wszystkie brzegi. Tego typu przyciemnienie na pracach wygląda świetnie, a dodatkowo zamaskowuje wszystkie nasze wcześniejsze niedoróbki. Poczekałam aż wieczko wyschło i teraz przykrywam tą część pracy, której nie chcę pochlapać. Najlepsza do chlapania jest zwykła szczoteczka do zębów, a ja lubię także pędzelki wachlarzykowe. Szczoteczka do zębów zapewnia nam delikatny i drobny rozbrysk. Natomiast pędzelkiem wachlarzykowym bądź szczecinowym zrobimy porządne wielkie chlapy. Dla ładnego efektu warto pochlapać 2 albo nawet 3 kolorami. Jako dodatkowe ozdobniki w mojej pracy użyłam rameczkę z HDF-u oraz owal. Jedno i drugie po prostu obkleiłam papierem ryżowym w kratkę. Obkleiłam i zostawiłam do wyschnięcia, a moją pracę jeszcze raz dokładnie przeleciałam lakierem akrylowym matowym. Lakier po pierwsze zabezpiecza naszą pracę, a po drugie ujednolica jej połysk. Rameczki wyschły, więc mogę zabrać się za ich ozdabianie. Ozdabiam tak jak pudełko, a potem lakieruję i przyciemniam na czarno brzegi. Rameczka pójdzie do środka, a owal umieszczę na zewnątrz. Środek ozdobi także drugi miś z papieru ryżowego, który pokazywałam na początku i który wykorzystałam do tego filmu. Żeby misiek miał fajne kolory, podobnie jak to zrobiłam na wieczku, podmalowuję obrazek białą farbą akrylową.
Misiek na wieczku siedzi na fotelu, który jest w czerwoną kratę, a papier ryżowy w kratkę, którym ozdobiłam część pudełka, także świetnie imituje tkaninę. Więc pomyślałam, że namalowanie szwów będzie tutaj w punkt. Jeżeli nie macie takiego cieniutkiego pędzelka jak ja, który nazywa się niteczka, to możecie go sobie zrobić. Ze starego pędzla wycinacie większość włosia i już niteczka gotowa. Rameczki przyklejam do pudełka klejem na gorąco i delikatnie podcieniowuję czarną farbą. Do takiego cieniowania przydaje się pędzelek skośny. A gotowe misiowe pudełeczko prezentuje się tak. Jeżeli coś Wam się w tym filmie podobało, to listę wszystkich produktów, które w nim użyłam, znajdziecie pod filmem, czyli w jego opisie. Wszystkim dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.